Wysoka cena sprzętu akwarystycznego w prestiżowych salonach zoologicznych nie wynika z jakichś unikalnych cech tego sprzętu, lecz z kosztownego brandingu i designu, który tak naprawdę ma cieszyć oko nas, właścicieli tego akwarium, a nie ryby. Prawda jest taka, że krystalicznie czysta woda i bujna roślinność to efekt zrozumienia procesów chemicznych, jakie zachodzą w naszym akwarium, a nie posiadanie jakiejś drogiej szafki czy designerskiej lampy ze znanym logotypem firmy, która świeci nad naszym akwarium. Jednak można stworzyć naprawdę piękny zbiornik, który przez wielu uważany byłby na pierwszy rzut oka wart tysiące złotych, korzystając z materiałów dostępnych w składach budowlanych i sklepach ogrodniczych. Wydawałoby się to proste, wszystko ładnie, pięknie i teraz jeden problem. Musimy wiedzieć, które elementy są kluczowe dla bezpieczeństwa zwierząt w naszym akwarium, a za które przepłacamy po prostu dla naszego prestiżu. Uwaga kochani, teraz coś, co może wielu z Was zaszokować. Naprawdę inteligentne podejście do oszczędzania przy zakładaniu akwarium, przy zakładaniu zbiornika wodnego może nam zaoszczędzić, uwaga, do 70% wszystkich wydatków na samą aranżację, ale nie tylko aranżację, bo też sprzęt akwarystyczny. Ale spokojnie, żeby nie było, nie pogorszycie przy tym nawet o 1% warunków bytowych dla Waszych ryb. I właśnie o tym w tym odcinku będziemy rozmawiać. Zapraszam na film. Partnerem kanału jest firma Hobby, wyłączny dystrybutor produktów marki Sera i Fluval. Na samym początku chciałbym Wam powiedzieć, że wszystkie tezy zawarte w tym filmie i nie tylko w tym filmie, a na całym kanale Aquascaping TV są taką subiektywną oceną sytuacji w akwarystyce i możecie się oczywiście z tym nie zgadzać. Według mnie największą pułapką cenową przy zakładaniu tak zwanego wypasionego akwarium jest tak zwany hardscape, czyli podłoże i elementy dekoracyjne. Na polskim rynku jest wiele sklepów stacjonarnych i internetowych, które oferują markowe żwiry i piasek dedykowane do akwarium w cenach przekraczających niekiedy 10 zł za kilogram. Podczas gdy atestowany piasek kwarcowy, np. do filtrów basenowych lub piasek do piaskownic w marketach budowlanych kosztuje, uwaga, ułamek tej kwoty. I teraz ktoś powie, że no ale przecież do akwarium potrzeba piasek dedykowany do akwarium, żeby napisane było na opakowaniu do akwarium. Skład chemiczny obu produktów jest identyczny. To czysty dwutlenek krzemu, który jest obojętny dla parametrów wody. Powiem Wam, że kiedyś nad tym się bardzo mocno zastanawiałem i obliczyłem, że przy 100-litrowym akwarium, wybierając piasek budowlany zamiast dedykowanego do akwarium, oszczędzamy kwotę, która wystarczy na zakup roślin. Hardscape to nie tylko piasek, ale też skały. I powiem Wam, że w przypadku kamieni jest podobnie. Zamiast kupować importowane skały typu Serious Stone, warto udać się do składu kamienia ogrodowego. Znajdziemy tam bazalt, granit czy serpentynian, który po dokładnym wyszorowaniu i teście octowym wykluczającym obecność wapnia będą prezentować się identycznie jak te z japońskich katalogów. Analiza geologiczna sporządzona przez jednego z moich znajomych potwierdza, że polskie łupki czy otoczaki są równie bezpieczne i trwałe, a ich cena za tonę jest często niższa niż cena za kilka kilogramów skały w sklepie zoologicznym. I teraz wybaczcie mi, ale no niestety jestem zmuszony zacytować jedną z reklam, a raczej jej slogan. Skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? Słuchajcie,
Zdaję sobie doskonale sprawę, że po emisji tego filmu mogę nie zyskać sympatii wśród części widzów, ani wśród sklepów zoologicznych. Jednak od zawsze poruszam w moich materiałach tematy, które są dla mnie ważne, niezależnie od tego, czy wszystkim się to podoba, czy nie. I uwaga, nie zawsze też będę mówił, że wszystko da się zrobić najtańszym kosztem, na przykład budując filtr z desek po zawalonej szopie. Zawsze każdy z nas, akwarystów, musi zachować balans i kierować się zdrowym rozsądkiem, mając z tyłu głowy realne możliwości finansowe. No i właśnie, mając to wszystko na uwadze, według mnie kolejnym obszarem, gdzie koszty rosną w postępie geometrycznym, są rośliny i system ich nawożenia. Kupowanie roślin w koszyczkach z hodowli in vitro jest zapewne wygodne, ale niezwykle drogie. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zakup roślin z przycinek od innych akwarystów. Niekiedy nawet sam ogłaszam takie licytacje lub na giełdach akwarystycznych. Rośliny wyciągnięte prosto z akwarium są już zaadaptowane do warunków wodnych, a nie szklarniowych, co drastycznie zwiększa ich szanse na przetrwanie w nowym zbiorniku. Kwestia nawożenia jest trochę bardziej problematyczna i nieco bardziej skomplikowana. Zacznijmy od tego, że nie wszystkie akwaria wymagają nawożenia. Zbiorniki, w których największy nacisk jest na ryby akwariowe, nie wymagają tego nawożenia. Weźmy przykład zbiornika Malawi czy Tanganika, bo i też takie przypadki słyszałem, że ludzie, którzy mają tam 4 anubiasy na krzyż, próbują nawozić takie akwarium. To jest kompletna bzdura. Ale jeżeli mamy rośliny akwariowe i nam nie domagają, możemy rozważyć kilka opcji. Według mnie 2 najbardziej warte polecenia. Jeżeli znasz podstawy nawożenia i potrzeby Twoich roślin, możesz bawić się z solami i po prostu za ułamek ceny rozpuszczać je w wodzie, a następnie podawać do Twojego akwarium. Stosowanie metody soli, czyli samodzielnego rozpuszczania chemicznego czystego azotu, potasu czy fosforu, pozwala na precyzyjne dawkowanie mikro i makroelementów za ułamek ceny. Jeszcze raz powtarzam, to naprawdę jest ułamek ceny rynkowej. Jednak tym wszystkim mniej doświadczonym proponuję nawozy all-in-one. Po pierwsze, na pewno taniej wyjdą, po drugie, tam wszystko powinno być dobrze zbalansowane i gotowe do wlania do Twojego akwarium. W dziedzinie techniki akwarystycznej najwięcej przepłacamy za obudowy i estetykę urządzeń, które i tak powinny być ukryte w akwarium. Mam tutaj na myśli jakieś płaskie, niewidoczne prawie dla oka grzałki albo fikuśne wloty i wyloty do filtrów. Ludzie kochani, przecież grzałkę i wlot i wylot można tak zamaskować w akwarium, że i tak tego nie widać, więc po co przepłacać? I tutaj kolejna sprawa. Zamiast drogich, dedykowanych szafek akwarystycznych, które często są wykonane z tej samej płyty wiórowej co zwykłe meble, można przecież zaadaptować swoje stare meble, które są niekiedy lepszej jakości niż te akwarystyczne. Oczywiście wszystko musimy zrobić z głową. Najpierw pójść do takiego sklepu akwarystycznego, zobaczyć jak ta szafka dedykowana wygląda i następnie sprawdzić, czy moja stara szafka nadaje się do tego celu. Przypominam też, że w dzisiejszych czasach możemy wykonać akwarium na wymiar, więc jakby nie jest problem wielkość naszej szafki, tylko problem jest to, czy ona da radę utrzymać ciężar naszego akwarium. Słuchajcie, idealnym rozwiązaniem jest, kiedy na przykład człowiek potrafi zbudować stelaż z profilów aluminiowych. To wtedy daje nam większą stabilizację za mniejsze pieniądze. Wtedy liczymy tylko za materiał, ale jeżeli sami tego nie potrafimy, no to też trzeba się liczyć z dość dużymi kosztami. Teraz mityczna kwestia oświetlenia.
Naświetlacze LED, które stosujemy na budowach w dzisiejszych czasach, oferują wysoki współczynnik oddawania temperatury barw. Wystarczy, że taki naświetlacz będzie miał 6500 kelwinów barwy światła i z powodzeniem zastąpi belkę akwarystyczną w zbiornikach o mniejszych wymaganiach. Analiza wydajności świetlnej pokazuje, że dwa naświetlacze o mocy powiedzmy 20 W dostarczą roślinom taką samą ilość energii fotosyntetycznej, co markowa lampa kosztująca 5 razy więcej w sklepie zoologicznym. No chyba nie muszę mówić, że tamta lampa markowa musiałaby mieć też w sumie 40 W mocy, bo tamte dwa naświetlacze po 20, więc dają razem 20 W mocy. Chociaż jak wiemy wszyscy, w LEDach to się przelicza na lumeny. Ostatnim punktem, na którym możemy nieco zaoszczędzić, jest tło. Zamiast kupować gotowe fototapety albo broń Boże jakieś podświetlane tła akwarystyczne dedykowane do akwarium, takie tło potrafi kosztować nawet 1500 zł, to najlepszym sposobem jest po prostu naklejenie na tył akwarium takiej folii do przyciemniania szyb, takich zwykłych szyb, na przykład, nie wiem, w łazience. Broń Boże, nie polecam kupowania takiego tła, na którym widnieją jakieś dziwne pejzaże, słoneczka, jakieś domki albo jakieś rybki itd. itp. Oczywiście, jeżeli jesteś w wieku powyżej 10 lat. Uważam właśnie, że takie rozwiązanie nadają się do 10 lat akwarystycznej przygody. Powyżej 10 lat ludzie powinni po prostu dać rybom jakieś jednostajne tło, albo czarne, albo białe, albo niebieskie, kto co woli. Ale tak czy siak uważam, że warto dać tło, dlatego że ryby czy rośliny na takim tle uwydatniają swoje kolory. Według mnie akwarystyka, nazwijmy to premium, to nie tylko kwestia zasobności portfela, ale przede wszystkim Twojej pomysłowości. I oczywiście znajomości materiałów. Powiem coś może teraz bardzo przewrotnego. W Twoim wymarzonym akwarium najdroższym elementem powinien być Twój czas i zaangażowanie. Bo to tak naprawdę od tego zależy sukces w Twoim akwarium, czy też porażka. Jeżeli nie będziesz znał podstaw i stworzysz akwarium z najdroższych materiałów, z najdroższych sprzętów akwarystycznych, i tak nie odniesiesz sukcesu. Ale jeśli masz odpowiednie doświadczenie i wiesz, jak to zrobić, stworzysz piękne akwarium ułożone z rzecznego żwiru i korzeni z lasu. Z tego filmu powinniśmy zapamiętać jedną kluczową tezę. Oszczędzanie w akwarystyce ma sens tylko wtedy, gdy nie oszczędzamy na zdrowiu ryb. Filtracja i odpowiednia dieta ryb to punkty, w których budżet musi być solidny, ale cała reszta jest polem kreatywnego cięcia kosztów. Krótko mówiąc, rybom jest wszystko jedno, czy pływa w szkle OptiWhite, czy w zwykłym flocie. Ale odczuję już to, że na przykład codziennie je jakiś stęchły pokarm. Albo co gorsza, nie je wcale. I teraz wielka prośba do Was, dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze najlepsze patenty na cięcie kosztów w akwarystyce. Co uważasz za zwykłą dekadencję i po prostu niepotrzebne wydawanie pieniędzy, a co uważasz za punkt, który nie można ominąć. Dlatego, że są też takie miejsca w akwarium, gdzie lepiej nie oszczędzać. Chętnie przeczytam o Waszych doświadczeniach z budżetowymi rozwiązaniami. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie ma innej możliwości okazania tego, jak zostawienie polubienia i subskrypcji na tym kanale. Większość już pewnie zauważyła, ale ostatnio mamy taki system na kanale, że jeżeli w środę jest live, to jest live, jeżeli nie ma live'u, to jest film. Oczywiście w sobotę tradycyjnie zawsze film o godzinie 10. Póki co tego systemu będziemy się trzymać, a ja dzisiaj Wam dziękuję i życzę powodzenia. Pamiętajcie, że akwarium jest zależne tylko i wyłącznie od Waszych decyzji. I nie wmawiaj sobie proszę, że jak coś złego się stało, to coś się stało.
to nie stało się coś. Po prostu podjąłeś złe decyzje. I tych złych decyzji życzę Wam, żebyście mieli jak najmniej. Zresztą sobie też tak życzę. Do następnego razu. Cześć!